Centralnego NFZ. Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z rzeczywistością panującą w tym momencie w kraju, wciśnij 1. Informujemy, że fundusz pokrywa jedynie poradę, a koszt połączenia wynosi złoty 90 za minutę. Prosimy o cierpliwość. Cześć, witam Was moi drodzy. Zanim zacznę dzisiejsze moje dywagacje, wywody, chciałbym na samym początku bardzo wszystkim podziękować za udział we wczorajszym czacie, za rozmowy. Naprawdę miło mnie zaskoczyliście, że tak aktywni byliście, że sobie porozmawialiśmy. No, mam nadzieję, że w następną niedzielę też się uda coś takiego zorganizować i też sobie pogadamy. To tyle ogłoszeń parafialnych, a teraz przejdźmy do konkretów. Dzisiaj troszeczkę Wam namieszam w głowach, że tak powiem. Wiecie co, tak się zastanawiam, co jest nie tak z tymi pisiorami. Mówię tu ogółem o całości tej partii, łącznie z ich satelitami, czyli Solidarną Rosją i kto tam jeszcze się do nich nie przykleja. A to leją partnerki, a to psa za autem ciągną, a to nachlani nie dają innym spać. Jeszcze inni kłamią jak najęci. No i są tacy, którzy żerują na osobach najbardziej pokrzywdzonych, najbardziej potrzebujących. Po prostu okradają osoby, które potrzebują pomocy państwa, pomocy rządu, który powinien się tymi ludźmi opiekować. Czy jest tam, nie wiem, choć jedna osoba uczciwa? Nie wiem, jeśli kogoś takiego znacie, to chętnie poznam nazwisko. I zanim przejdę do ziobrzystów, chciałbym Wam tutaj kilka słów o Osrajdku. Oni teraz poszukują we wszystkich, nie wiem, 50 adresach Obajtka. Obajtek podobno gdzieś tam baluje na Podkarpaciu, ale no nie chce stawić się na komisję, bo jak stwierdził, nie będzie robił zasięgów dla PO. Wczoraj też byłem, ale wczoraj też byłem na Podkarpaciu. Wczoraj spałem w wspaniałych domkach generalnie. Dziś też zostaję. Dziś mam jeszcze parę punktów do odwiedzenia. Panie redaktor, ja nie jestem do tego, żeby złym ludziom chcieć coś udowodnić. Czyli krótko mówiąc, Obajtek kpi z tej całej komisji, kpi z wymiaru sprawiedliwości, kpi z państwa prawa. Ale pomijając ten fakt, nie wiem, czy zauważyliście, że Obajtek tutaj ma głos, tak jakby założył sobie za ciasne stringi. Wczoraj też byłem, ale wczoraj też byłem na Podkarpaciu. Powiem Wam tak, ja jestem w stanie zrozumieć, że za kasę z Orlenu Obajtek mógł sobie kupić turecką klawiaturę, stylowe pingle, prasowanie twarzy, wstawianie nowych zębów, ale kuźwa, żeby dać się wykastrować. No dobra, zostawmy to, przejdźmy do intelektualistów, ziobrzystów. Seba, nie daj się, Seba, nie daj się, Seba, nie daj się, hej, Seba, nie daj się, Seba, nie daj się, Seba, nie daj się, hej. I pozwólcie, że zacznę tutaj od inteligenta Kalety.
Bo jak wiecie, no, ci z Solidarnej Rosji no, na wszystkie sposoby próbują zagłuszyć, zmienić temat, odwrócić uwagę od tego, co wokół nich się dzieje, od tego smrodu. No, Kaleta już poszedł tak daleko, że zaczął atakować nakrętki od butelek. Fakt faktem, co niektórych mogą wkurzać, inni to olewają, no ile ludzi, tyle podejść do tej nakrętki, ale żeby robić z tego szopkę medialną, no to już jest, jak dla mnie, moi drodzy, to już jest czysta desperacja. Tutaj wam wrzuciłem taki, no, powiedzmy, prześmiewczy filmik, ale no ciężko z tego się nie śmiać, bo to, co tutaj Kaleta odwalił, no jest po prostu żałosne. Teraz, żeby nie było, że manipuluję, wrzucę wam oryginał Kalety i zaraz to podsumuję, skrócę. Dzisiaj tak krótko, bo tu, no co tu więcej o tym mówić. Zobaczcie oryginał i zaraz to podsumujemy. Czy was też wkurzają te durne nakrętki? Otwierasz butelkę i się musisz siłować z tym. O. Siłowanie się z korkiem od butelki. Kto taką durnotę wymyślił? Ano Unia Europejska, bo te korki rzekomo do oceanu wpływają i nie możecie sobie zakręcić normalnie butelki, bo tu coś tam zwisa, można się podrapać. No jaki dureń to wymyślił? I wiecie co? Okazuje się, że nie dość, że to jest durne, to jeszcze potężne pieniądze kosztuje. Chociażby firma Mleko poinformowała, że ażeby przystosować swoje linie produkcyjne pod te nowe zakrętki, musieli wydać 30 milionów złotych. Dlatego startuję do Parlamentu Europejskiego, żeby zablokować takie absurdy. No powiem wam tak, jak mówiłem chwilę wcześniej, dla mnie to jest już desperacja tego gościa. No, zresztą jeszcze tutaj tej desperacji będzie więcej w dzisiejszym materiale. I tutaj, no co ja mogę dodać? No Kaleta ma problem z nakrętką. No okej, no cóż mogę na to poradzić? Może się kiedyś nauczę odkręcać butelki, no wiecie, wszystko przed nim. Ale przechodząc już na taki poważniejszy temat, to jeszcze na chwileczkę pozwólcie, że zostanę przy Kalecie, bo o tym być może nie wszyscy też wiedzą, a chodzi tutaj już o Fundusz Sprawiedliwości. Otóż, moi drodzy, z Funduszu Sprawiedliwości dokonano przelewów na konto osób prywatnych celem propagowania kampanii nienawiści i dezinformacji na platformie Twitter. Środki trafiły m.in. do właściciela konta Wiktor Kos. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż przelewy zatwierdził nasz Sebuś nakrętka Kaleta, przelewając środki na konto Sebastiana nakrętki Kalety. Czyli ten Wiktor Kos to fikcyjne imię i nazwisko, czyli Sebuś przelał sobie środki na wymyślone imię i nazwisko. No ale pamiętajcie, że to jest nic, to jest nieważne. Najważniejsze, że Seba miał problem z odkręceniem butelki, korka, bo zła Unia tak wymyśliła i on idzie do Unii walczyć z pancernymi nakrętkami. Taki no stan umysłu pisowca czy tej Solidarnej Polski. I teraz im dalej, tym ciekawiej. Zobaczcie krótki materiał.
konkursy mogłyby być w takiej regulacji ustawiane, jest absolutną bzdurą. To zresztą minister jako dysponent funduszu decyduje o przyznaniu właśnie tych środków i nawet sama Najwyższa Izba Kontroli, krytykując oczywiście ten stan prawny, twierdziła, że minister ma tutaj zbyt szerokie kompetencje, że one są wręcz arbitralne. Ale szanowni państwo, to jest prawo obowiązujące. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na zachowanie Wosia. Dla mnie Woś jest normalnie po prostu obsrany po pachy. I tak mi się wydaje, że chyba do nich wszystkich powoli dociera, co się właśnie wydarzyło. Te nowe, nazwijmy to, taśmy sprawiedliwości potwierdzają, że wiedzieli, że kradną i naradzali się, jak zacierać ślady. Możemy mieć tu kwalifikację prawną związaną z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Woś na tej konferencji ledwo biedaczysko wystał i pocił się, bo wie, że i na niego przyjdzie kolej. Ale Woś to jest jeszcze mała rybka w porównaniu z jegomościem, o którym chcę dzisiaj więcej trochę powiedzieć, a którego po prostu nie cierpię. I teraz kilka słów o młodych wilkach, a raczej o młodych hienach ziobrzystów. Takie młode wilki Ziobry. No i zacznijmy od Szczecina, czyli Dariusz Menda-Matecki. Jak cię złapią, mów, że to nie twoja ręka. Dariusz, który chciał dezynfekować szczecińskie ulice z ideologii LGBT. Naczelny hejter pisowski. Co prawda martwił się, że jadaczki czy jakieś inne okopresy to wszystko wykryją, ale liczył przy okazji na kasę nieruchomości. Taki typowo prawicowy Bóg, honor, ojczyzna, złodziejstwo i takie tam. Matecki też dał się nagrać. I tutaj wam wrzucę fragment nagrania właśnie tej wyjątkowej Mendy. Jak to powiedział kiedyś Matecki, nie po to prawica wygrała, by środki trafiały do postkomuny. Powiedział to syn konfidenta SB i wnuk Ubeka. Powiem wam, że szczerze zdziwiło mnie, gdy sprawdziłem, ilu takich bezrefleksyjnych lub po prostu bez serca Szczecinian zagłosowało na tę kreaturę po śmierci Mikołaja. O tym też robiłem materiał, wiecie, o czym mówię. Tutaj na tym zdjęciu widzicie, jak Matecki radośnie odbiera klucze do swojego biura poselskiego. Z drugiej strony lżej mi się też zrobiło, gdy pani prokurator Wrzosek oświadczyła, żeby się nie martwić, że wszedł Matecki do Sejmu. Bo immunitet nie jest nie do ruszenia. Tak jak mówiłem, ta ziobrowa mafia dorobiła sobie ideologię, miała gęby pełne Bóg, honor, ojczyzna i kasa od osób najbardziej potrzebujących. Ta mafia bez skrupułów okradała najbiedniejszych, dorobiła sobie ideologię. Mam nadzieję, że Mateckiemu w celi ta cała jego ideologia się przyda. Matecki dostał z Funduszu Sprawiedliwości, uwaga, 15 milionów PLN-ów. Nie jego stowarzyszenia Krzaki, ale sam Matecki. Tak mówił Romanowski na taśmach. Matecki tak naprawdę okradł od ofiary przestępstw.
czyli poza byciem faszystą, rasistą, antysemitą, homofobem, jest też złodziejem. No, pełen zestaw czysto takich prawicowych, bogobojnych wartości, które sobą reprezentuje. Zresztą posłuchajcie fragmentu tych nagrań, na których ta menda dała się złapać, dała się nagrać. Konkursu z nieruchomościami, czy jest jakakolwiek szansa, żebyś daje szansę? Czy w ogóle nie robimy tego? Niech nawet kasa na inwestycje właśnie się skończyła. A cokolwiek będzie takiego strażakowo-futbolowego? Będzie strażakowe i futbolowe? Czyli sportowe. Może jakieś mniej więcej kwoty? Ale do jednostka wszystko, tak? Tak, czyli do jednostki to wyszło. A wiadomo, że tych kwoty? Myślę, że na jednym na drugiej 15 danych w kwestiach realizacyjnych duże kwoty. Więc to połowa wszystkich wolnych środków, które możliwe. Trzeba 15 podzielić na 41, czy? Nie, będziemy podzielić na 41. Też. No ale na tym się też Mateckiego kłopoty nie kończą, bo jak pamiętacie akcję z Ziobrą i wtedy też weszli do mieszkania Mateckiego. Matecki jest już osrany z powodu, że na jego laptopie zatrzymanym przez służby miał materiały z postępowań, których nie mógł legalnie mieć. Ktoś mu je udostępnił, ktoś polecił to zrobić, a ten hejter z tego korzystał. Zresztą też nie na darmo dostał 15 dużych baniek, prawda? Po to się dostaje pieniądze, żeby niszczyć komuś życie, opinię i tak dalej. No, syn posłanki Felix najboleśniej jego hejter, jego nagonkę, jego jad niestety odczuł. Ale tak działają właśnie ziobrzyści. Jeszcze inny fragment wam wrzucę, nagrania właśnie, które być może nie słyszeliście. No, dla mnie jest to wyjątkowa menda, ale zresztą jaka partia, tacy posłowie. W sprawie projektu takiego, albo czy rozmawiałem z posłami na temat środków z Funduszu Sprawiedliwości na OSP. I wiesz, bo chodzi o to, że mogą, nie wiem, gdzieś mieć jakiegoś WhatsAppa, gdzie Darek Matecki albo ktoś Warchoł mówi: Marcin, jest taki projekt, proszę, bo jest kampania wyborcza. Zresztą koloryzuje, nie tylko... To na to trzeba mieć jakąś tylko bardzo wymijającą odpowiedź. Że już z wieloma posłami rozmawiałem, znaczy, że już wielu posłów się po prostu zwracało do... To muszą ci będą chcieć wtedy pokazać jakiś konkret, jeśli będą się oczywiście tego. Ale dobra, no zapytałem tak ogólnie na początku, ja odpowiem, że nie przypominam sobie, albo że nie, a ty do nich pokażą, ale tu jest coś takiego i mogą mi pociągnąć do fałszywe zeznania, nie? Ale to dlatego zawsze mówisz, że nie pamiętasz. Nie pociągną za fałszywe, to musisz pamiętać. Jeśli ci przypomną, no to ci przypomnę. Zawsze mogę powiedzieć, że na przykład przypomniałem sobie, że któraś z posłanek chyba z Platformy Obywatelskiej, z Komisji Finansów, kiedyś po komisji do mnie podeszła i próbowała mi przypomnieć, żeby przekazać środki na rzecz jakiegoś Nie. Mogę, ale słuchaj, jak będziesz chciał, to już możesz. Jeśli będzie obracanie kotaragonem, to tym bardziej. nie, żeby przyjeżdżali, żeby... Nie, ale ja bym chciał w takim uniwersalnym kontekście, co jak nam pokażą jakiś taki konkret, taki, wiesz, dowód twardy, nie? Co wtedy robić, jak się zachowuje. Muszę to omówić. Często na przykład, jeszcze wcześniej to były takie WhatsAppy, że coś tam to i to, taka i taka, od Warchoła może jeszcze ktoś napisał, nie wiem, Kuba, i czy jest akcept, nie? Na przykład coś takiego, nie? Albo ja wysyłałem, jest akcept na coś takiego. A ty masz dobrze zabezpieczoną skrzynkę gmailową? A słuchaj, to skrzynka gmailowa jest... Tak, ale jeszcze Organizowałeś wszystko, tak? Ale tak, ale to jest do odzyskania w 10 minut, jak będą, wiesz, mi... To ci tak wyjdzie.
Wiem po prostu to. Niestety, ale tak jest, nie? Więc jak macie coś na Gmailo, to niestety to wszystko może być w którymś momencie bezszowne. Także działajmy z tą świadomością. Więc mógł wyciągnąć, nie wiem, może wyciągnąć jakieś grupy rzeczy, nie wiem, jakieś oferty do sprawdzenia, wiesz, ktoś ci wysyłał. Może kierownikom nie dostają żadnych Ofert do sprawdzenia. Nie wiem, a z tej księgi daje, że na przykład ktoś, kto potem zwyciężył w konkursie, zaczął zjawiać się u ciebie na przykład i odbijał się na księdze wejść. To, że zwycięży. Ale przed ogłoszeniem konkursu. No pytanie, czy Michał był u nas przed wygraną? Nie wiem, to nie wyszedł. Mi się wydaje, że zaraz co najmniej był. Ja pewnie był u szefa. Powiem wam tak, ta kryształowość tej Solidarnej Polski, ich członków jest tyle samo warta, co doktorat Jakiego, wokalny talent spoconego Wójcika i wiedza Kowalskiego na temat zbóż. No ale skoro mowa o Jakim, bo go tutaj też tam, jak widzicie, pokazuję i powiem wam, że no nie bez powodu. Otóż, moi drodzy, Jaki też się uaktywnił w sprawie tej afery całej z tym Funduszem Sprawiedliwości i można chyba tutaj powiedzieć, że objawia nam się nowa gwiazda afery Funduszu Ziobry. Ponieważ, jak donoszą media, Jaki poświadczył nieprawdę, manipulując wynikami konkursu i to uwaga, na piśmie. Bo wyobraźcie sobie, moi drodzy, że dla naszego doktora Patryczka 300 to jest więcej niż 1800, a 3 to zdecydowanie więcej od 13. Rozwiązania, równania Jakiego? No, Patryczek też może mieć kłopoty. Zresztą, moi drodzy, tak licząc sobie, nie to, że tam komuś do portfela zaglądam, ale no, Jaki też wiele mówił o tym, ile to Tusk dostaje, ile to ma pieniędzy. To wszystko wiecie. To wyobraźcie sobie. Nasz szanowny Patryczek po 5 latach w Brukseli ma 1,5 miliona oszczędności na koncie. To jest o 1 milion więcej. 3 nowe nieruchomości, dom, 2 mieszkania warte 3,6 miliona złotych, 2 nowe samochody i to z pensji europosła. Takie otóż, moi drodzy, cuda na kiju. No cóż mogę więcej dodać? Suwerenna Polska najpierw kradła pieniądze z Europarlamentu. Przecież oni robili działalność polityczną w Polsce za pieniądze Europarlamentu. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone przez prokuraturę kierowaną przez Zbigniewa Ziobrę. Dokładnie po tym, jak Mechanizm to zbudowany przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem był Zbigniew Ziobro, bez względu na to, co by się tam stało, kto kogo by jak okradł, tam się nie mogło nic wyjaśnić, bo prokuratura, do której trafiały doniesienia, była kierowana także przez Zbigniewa Ziobrę. Więc oni zbudowali uniwersalne perpetuum mobile, takie finansowo-prawne, w którym nic się nie mogło zdarzyć. A lasy do pana posła państwowe? Budy. Panie pośle, był pan wtedy ministrem, jeśli mnie pamięć nie myli, rok 2021, kiedy ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, który opisywał, tu jest cytat, mechanizmy korupcjogenne. Było 5 doniesień do prokuratury, między innymi przeciwko Fundacji Ex Bono,
która jest związana z Patrykiem Jakim, 9 milionów. Stworzyli 2 ośrodki na Opolszczyźnie i na Śląsku. Pomagali ofiarom, zostawiając te ofiary. Pieniądze zniknęły. Tu w tych nagraniach mamy ciąg dalszej sytuacji z ex bono. Nie chcę Państwa tym zanudzać, ale te taśmy potwierdzają dalej skręcanie kwestii dotyczących ex bono. Pan jako członek rządu jakby nie czytał raportów nikolskich, pan w nie nie ufał, nie widział pan, co się tam dzieje. To znaczy, nie można powiedzieć medialne doniesienia, dlatego że były doniesienia NIK-u, 5 doniesień do prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No ale zostawmy Patryczka i jego drobne, uciułane pieniążki. Przejdźmy dalej. W Ministerstwie Sportu obowiązywał dokładnie taki sam mechanizm jak w Funduszu Sprawiedliwości. Przyznawano dotacje podmiotom, które dostawały pieniądze z pominięciem opracowanych reguł i komisji konkursowych. I tutaj Kamil Bortniczuk prawdopodobnie już obgryza pazurki, do których przyklejały się pieniążki. Szef NIK powiedział wprost, prokuratorzy wyznaczeni przez Ziobrę zarabiali na tym dosłownie lewe pieniądze. Powiem wam tak, ziobrzyści musieli czuć, że Fundusz Sprawiedliwości to dla nich prawdziwa żyła złota, który daje im szansę na przejęcie samodzielnej władzy, nie tylko nad prawicą, ale również nad Polską. Blask tego, nazwijmy to złota, takich zaślepił, że stracili po prostu samokontrolę. Teraz niestety przyjdzie im za to zapłacić. Ziobro jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości stworzył taki patologiczny system niedoruszenia. Taką władzę dostał od nikogo innego jak od Kaczyńskiego, jakby na to nie patrzeć. Bo moi drodzy, przyjrzyjcie się temu dokładnie, jak to działało. Prokuratura Ziobry, gdzie prokuratorem generalnym był Ziobro, umarza sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości, którym de facto zarządzał Ziobro, gdzie Ziobro jako prokurator generalny sprawdzał w tym zakresie działania ministra sprawiedliwości, czyli Ziobry. Natomiast Ziobro w tych sprawach pozostawał bezstronny. Coś jest niejasne, czegoś nie rozumiecie, to chyba bardzo prosty mechanizm. To, co się wydarzyło, co wyszło na jaw, to jest chyba drugie takie zdarzenie, moi drodzy, na świecie. Czyli prokurator generalny Ziobro może być skazany za gigantyczne przekręty, 280 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości i tuszowanie spraw w prokuraturze. I tutaj, jak mi się udało znaleźć, takiego przypadku nie było nawet w Afryce, żeby minister sprawiedliwości i prokurator generalny kradł. Było jedno takie zdarzenie w państwie narkotykowym, w Meksyku. Kaczyński, Ziobro, szefowie służb, Kamiński, Wąsik poszli po prostu na całość. Polska po prostu gorsza od bambustanu jakiegoś w Afryce. 8 lat ten cały rząd z tej Zjednoczonej Prawicy akceptował inicjowanie złodziejstwa. Były raporty NIK, były informacje w wolnych mediach. To ich nie ruszało. Zresztą na koniec jeszcze wam przytoczę wypowiedź Morawieckiego, która, że tak powiem, potwierdza moje słowa, że oni nie liczyli się z niczym i z nikim. Dla nich to, co było im nie na rękę, to było niewiarygodne. Po prostu 8 lat byli bezkarni, kradli, już nie drobne, oni kradli hurtowo. I ich wódz, można powiedzieć, Kaczyński, musiał o tym wiedzieć, nie wierzę, że o tym nie wiedział, po prostu to akceptował. Jak wyglądało ustalanie tego,
Jak ma wyglądać konkurs, kto ma w nim wygrać? Wiceminister Marcin Romanowski na tym nagraniu za chwileczkę wraz z dyrektorem Mrazem, który był dyrektorem odpowiedzialnym za Fundusz Sprawiedliwości. Tak to wyglądało, tak wyglądało ustawianie konkursów. Żeby w piątek odpalić ten konkurs. O, to zostawiłeś wisienkę, widzę, na koniec. I teraz pytanie. Rysław Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i lewicowy feminizm. Da się to zrobić w jednym. Da się. To zróbmy. Co? Dobra. Działamy. Rysław, Rydzyk, Lisicki, prawicowy feminizm I Pospieszalski. Pospieszalski. No na razie jest raz, dwa, trzy, cztery, ta piątka. Tak to wyglądało, drodzy Państwo, jeżeli Państwo nie znają z tego grona, na przykład Remigiusza Rysława, to jest ksiądz, który prowadzi taką działalność edukacyjną w internecie. Moi drodzy, Fundusz Sprawiedliwości to były wielkie pieniądze mające pomóc tym, których spotkała krzywda. Miały czynić dobro, a stworzyły taki zbiorowy fundusz wyborczy suwerennej Rosji. Zawłaszczyli je sobie, to nie byli politycy, zawłaszczyli je sobie złodzieje i to trzeba mówić głośno i otwarcie. To nie byli politycy, ale zwykli pospolici złodzieje. Ten prywatny, złodziejski folwark roztarł się pod okiem samego Kaczyńskiego. Wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym procederze, powinni na zawsze zniknąć z życia publicznego i to bez zbędnego gadania. Ja nie rozumiem, czemu ci ludzie chodzą na wolności. Oni powinni w aresztach śledczych już siedzieć. Powiem tak, te chłopaki i dziewczyny z suwerennej Polski mieli Fundusz Sprawiedliwości. Republikanie od Bielana mieli NCBR. Pisowcy mieli całą resztę, chodzi tu o partię PiS. Parasolem ochronnym było Ministerstwo Sprawiedliwości Ziobry, z Ziobrą na czele, który był jednocześnie chronionym i ochranianym. Aby to wszystko mogło działać, zmieniono kilka kluczowych ustaw i uchwalono nowe oraz związano kilkuset dziennikarzy i kilkadziesiąt redakcji. Tak właśnie działało to pisowskie mafijne państwo z obozu Zjednoczonej Prawicy. I powiem wam, że tą całą stajnię Augiasza sprzątać się będzie bardzo długo. Ale mam nadzieję, że w końcu te całe gówno wywiozą na taczkach. A i jeszcze jedno, bo mi to uciekło. Tyszka. Poseł Tyszka w TVN24 powiedział: wielokrotnie ziobrzyści proponowali mi pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. To była jawna kradzież, wyobrażacie sobie? Na pytanie, dlaczego nie poszedł z tym do prokuratury, Tyszka odpowiedział: a gdzie miałem pójść, do prokuratory generalnego Ziobry? Tyszka, Konfederacja, 8 lat, był tchórzem, można powiedzieć. Dziś udaje bohatera, jest gotów zeznawać i ujawniać przestępców. 8 lat zabrakło mu, żeby, nie wiem, obudziła się w nim przyzwoitość. Dla mnie nie różni się niczym od PiS-u. Jak dla mnie to był współudział, bo ukrywanie przestępstw, nieujawnianie przestępstw jest współudziałem i tak jest w polskim prawie. Wiedział o przestępstwie, powinien to nagłośnić. I tak jak obiecałem na koniec, to jak tłumaczy Morawiecki. Morawiecki o Funduszu Sprawiedliwości zarzucił winę na Ziobrę. Fundusz Sprawiedliwości według podziału zadań i kompetencji w ramach Rady Ministrów podlegał Ministerstwu Sprawiedliwości. I tam musiałyby być kierowane pytania, ponieważ tam była odpowiedzialność, czyli
zganiają jeden na drugiego, standard. Powiedział Morawiecki, zapytany, czy podejmował działania w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Jak powiedział, jak się dowiedział, i tutaj, że o tym już mówiła opinia publiczna, Morawiecki powiedział, że musi poczekać na certyfikat autentyczności tych nagrań. Ciekawe, czy czekali też na certyfikat autentyczności nagrań, jak nagrywali Usowy od ruskich. Ciekawe, czy też certyfikat potrzebowali. Nie wiadomo, czy te taśmy ujawniane są rzeczywiście prawdziwe, czy mogą być materiałem dowodowym, powiedział Morawiecki. Dziennikarze przypomnieli, że NIK informował Morawieckiego o nieprawidłowościach 3 lata przed publikacją taśm. Morawiecki powiedział tak: NIK od kilku lat straciła w moich oczach miano urzędu publicznego. Wyobrażacie sobie? Były premier nie uznaje Najwyższej Izby Kontroli. No to jest dość ciekawe. Wiarygodność NIK w tej sprawie jest dla mnie mniej niż zero, stwierdził Morawiecki. W jego ocenie Tomasz Marz, który opisał, jak działał fundusz, jest bardzo zainteresowany, aby przerzucić odpowiedzialność na inne osoby. Czyli niedługo wyjdzie na to, że to Marz wszystkiemu był winien, a Solidarna Rosja nic nie była winna. No, od 2 lat popełniał przestępstwa i dzisiaj na pewno szuka osłony. No dlatego jest świadkiem koronnym i on się do tego przyznał, także tu Morawiecki Ameryki nie odkrył. Jak dodał, ani ten świadek nie jest wiarygodny, ani materiały nie są wiarygodne. Tyle Morawiecki, czyli jeśli w telewizji Republika czegoś nie powiedzą, jeśli prezes czegoś nie zatwierdzi, to jest to niewiarygodne. Jeśli prezes stwierdzi, że coś jest niezgodne z prawem, nie jest zgodne z konstytucją, to tak jest i polskie prawo gówno ma do tego. Tak to mniej więcej w logice pisowskiej wygląda. I na koniec to już 2 ciekawostki, już no nie do końca z tą dzisiejszym tematem powiązane, ale to wrzucę jako ciekawostkę. Nie wiem, nazwę ich, no powiedzmy, zjepy. Specjalnie tutaj, żeby nie powiedzieć zjeby, to powiem zjepy. Wycierają sobie zakłamane gęby rocznicą śmierci rotmistrza Pileckiego. To tutaj chciałbym im wszystkim przypomnieć, że na karę śmierci skazał Pileckiego Roman Kryże, ojciec Andrzeja Kryże, pisowskiego aparatczyka i wiceministra sprawiedliwości, a wcześniej komunistycznego sędziego. Ziobro w 2007 roku w nagrodę zrobił go prokuratorem Prokuratury Krajowej. Chwilę później Kryże przeszedł w stan spoczynku, pobiera kilkanaście tysięcy złotych emerytury. O tym oni już nie wspominają. A to, co teraz usłyszycie, to potraktujcie jako spoiler do materiału, który staram się przygotować. Na razie staram się zebrać więcej materiałów, danych. Posłuchajcie. Czyszczenie Polski z rosyjskich wpływów. Przeszukanie polskich służb w domu u prorosyjskiego pułkownika Gaja, awansowanego przez Macierewicza i jego doradcy w MON. W domu odkryto gigantyczną ilość dokumentów dotyczących obronności Polski. Tak była gigantyczna, że tak powiem, że rosyjska ambasada by się tego nie powstydziła. Ten prorosyjski pułkownik Gaj był też na usługach szefa kancelarii Dworczyka. Część tych dokumentów mogła być przesłana przez Dworczyka za pośrednictwem prywatnej poczty. Słynna afera maile Dworczyka
które według też Morawieckiego są rosyjską prowokacją, ale to pomińmy. Powiem wam tak, pętla wokół tych pisowców, bo już nie wiem jak ich nawet nazywać, złodziejami, zdrajcami, hunami, nie wiem jak ich nazwać, ale pętla się coraz bardziej zaciska. Oni coraz bardziej właśnie pisowcy zaczynają panikować i skamleć. Ilość dokumentów dotyczących obronności Polski w domu Gaja, to co odkryły polskie służby, jest po prostu gigantyczna. Obecnie trwa weryfikacja dokumentów z domu Gaja przez polski kontrwywiad. Po prostu, moi drodzy, no strach się po prostu bać. Bo ja już to nieraz mówiłem, my nawet nie wiemy procenta tego, co te sukinsyny odwalali z tym naszym krajem. I powiem wam, że nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, jak można popierać, bronić, wychwalać PiS po tym, co już wyszło. Jakim trzeba być Polakiem, jaką trzeba być osobą, lub po prostu inaczej to nazwę. Jak trzeba nienawidzieć własnego kraju, żeby dążyć do tego, żeby tacy ludzie, właśnie jak Zjednoczona Prawica, PiS, dalej rządzili krajem. Czy naprawdę aż tak te osoby nienawidzą swojego kraju? Nie wiem, mi jest to ciężko pojąć. Wieszają psy i najgorszą padlinę na opozycję, wymyślają różne cuda na kiju, żeby tylko oczernić, pomówić, ale gdy się spotykają z faktami, zaczynają albo milczeć, albo przerzucają to na opozycję. To jest po prostu niepojęte, powiem wam. Mi się osobiście to w głowie nie mieści. Rozumiem, że można być sympatykiem tej czy innej partii, ale na tle tak jawnych dowodów dalej popierać, bronić, nie wiem, ja może jestem głupi, ale ja tego naprawdę nie jestem w stanie pojąć. Jak można popierać partię, która szkodzi własnemu krajowi? To tak jakby nasrać we własnym domu. No i tym akcentem kończę. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za niedzielny czat, za wszystkie wasze komentarze, opinie, za wspieranie mnie. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Także trzymajcie się i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć. Nie może być tak, że jeździ sobie facet po Polsce, kłamie w żywe oczy i różne media, które go wspierają, no, robią dobrą minę do złej gry. To tak jakby wszedł bandyta do sklepu z, nie wiem, porcelaną, potłukł wszystkie, czy prawie wszystkie zastawy porcelanowe, pozostałe ukradł i jeszcze wychodząc zadzwonił na policję i powiedział, że jakiś rabunek w sklepie ktoś dokonał. No dajcie spokój. Przecież takie coś to jest jakaś kpina w żywe oczy.